prostu wszystko, co robił, miało doprowadzić do tego, żeby Hania była totalnie uzależniona od jego osoby. Nie mogła spotykać się ze znajomymi, nie mogła nigdzie wychodzić sama, nie mogła rozmawiać z mężczyznami. Tychy. Śląskie miasto zbudowane z bloków z wielkiej płyty, pełne autobusów i osiedlowych sklepów. Dla jednych punkt na mapie. Dla mnie miejsce, w którym się wychowałam. Osiedle Olga to nie jest dzielnica, o której pisze się przewodniki. Od kilka bloków, szkoła, siłownia na świeżym powietrzu, fryzjerka na rogu. I cisza. Dużo ciszy. Osiedle Olga to miejsce, które zna każdy, kto choć trochę zna Tychy. Nie ma tu galerii handlowych, modnych kawiarni ani parków z fontannami, ale jest wszystko, czego potrzeba do zwykłego życia. Blok, sklep, przedszkole, kiosk z gazetami. Ludzie mijają się codziennie, często bez słów, ale znajomo. Kiwają głową, rzucają dzień dobry. To taki mikroświat, w którym wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Mieszkańcy Olgi żyją spokojnie. Większość z nich od lat w tych samych mieszkaniach, na tych samych piętrach. Emeryci, rodziny z dziećmi, studenci. Niektórzy wyprowadzili się do Katowic, ale wracają na weekendy, do rodziców, do wspomnień, do znanych korytarzy i windy, która wciąż szarpie przy ruszaniu. Tu nie zmienia się zbyt wiele. I może dlatego, gdy wydarzyło się to, co się wydarzyło, nikt nie był na to gotowy. Bo w takiej codzienności, w tej powtarzalności dnia, w tej rutynie osiedlowego życia nie przewidujesz tragedii, a już na pewno nie takiej, w walentynki, do tego w bloku obok. Ci, którzy pamiętają Hanię, wspominają, że była pracowita, zdolna i bardzo ładna. Była wysoka i szczupła. Miała duże, brązowe oczy i długie włosy. Od najmłodszych lat wykazywała zdolności plastyczne. Regularnie brała udział w konkursach, które nierzadko wygrywała. Nauczyciele widzieli w niej potencjał. Hania była przesympatyczna, uśmiechnięta. Garnęła się i do nauki, i do sportu. Mam o niej tylko dobre wspomnienia, mówiła po latach jej wychowawczyni ze szkoły średniej. Podobne zdanie mieli o niej w domu. Hania była córką, na którą zawsze można było liczyć. Tym, co ją wyróżniało, była miłość do pewnego koloru, do turkusu. Nie dlatego, że akurat wtedy był modny. Hania uwielbiała ten kolor od dawna, jeszcze zanim ktokolwiek pisał o nim w magazynach czy w katalogach wnętrzarskich. Jej mama, pani Halina, mówiła, że turkus miał wyjątkowe miejsce w jej sercu i był w zasadzie wszędzie. W podkładkach pod herbatę, w czapce zawieszonej na wieszaku, w szaliku, który nosiła zimą, w torebce, którą po powrocie do domu rzucała na łóżko, w bransoletce, która teraz oplata ramkę ze zdjęciem. Nawet tapetę w swoim pokoju podmalowała kiedyś turkusową farbą. Koniec końców nie obturkusowała jej w całości. Turkusowe stały się tylko fragmenty. Zdecydowała się na ten krok, bo chciała, żeby to miejsce było jej, aby odzwierciedlało jej artystyczną duszę. Kiedy urządzała mieszkanie na piętrze rodzinnego domu, turkusowe akcenty pojawiały się naturalnie. Wybierała je bez zastanowienia. Teraz ten kolor został. W przedmiotach, w detalach i w pamięci jej bliskich. Drugą wielką pasją Hani był sport. Trenowała z wielkim zaangażowaniem. Kiedy podejmowała się jakiegoś zadania, wkładała w to całe serce i doprowadzała sprawę do końca. Była ambitna, a przy tym niekoniecznie łasa na pochwały. Jak coś robiła, to wkładała w to całą siebie, mówiła jej mama Halina. Musiało być najlepiej jak umiała. Często mówiła: mamuś, damy radę. Bez dramatyzmu, bez wielkich słów.
Gdy miała gorszy dzień, zwłaszcza gdy dręczył ją smutek, wsłuchiwała się w teksty Agnieszki Chylińskiej. Była jej wielką fanką. Posiadała nawet kubek z nazwiskiem artystki. W okresie dorastania zaczęła zwracać na siebie uwagę nie tylko wybitnymi osiągnięciami, ale też wyglądem. Jak już wspominałem, była wysoka i szczupła. Miała wyraziste rysy twarzy, duże oczy i długie włosy, z którymi często eksperymentowała. Jej wygląd się zmieniał, kolory na głowie też, ale jedno pozostawało stałe. Wszystko, co robiła, było dopracowane. Włosy, strój, makijaż. Hania jawiła się na tym polu jak chodząca perfekcja. Gdy dorosła i z Hani stała się Hanną, wyprowadziła się z rodzinnego domu i rozpoczęła życie na własny rachunek. Stanęła wtedy w punkcie, jakim staje wówczas każdy z nas. Co robić? Jak się utrzymać? Interesowała się kosmetologią, pielęgnacją skóry, zabiegami medycyny. Naturalnie więc postanowiła pójść w tym kierunku. Zbierała doświadczenie etapami. Uczyła się nie tylko zawodu, ale też organizacji, kontaktu z klientem, budowania zaufania. Robiła notatki, zbierała produkty, testowała marki. A przy tym wszystkim od początku wiedziała, że nie chce pracować dla kogoś. Jako że była wyjątkowo ambitna i zdolna, co podkreślałem już wielokrotnie, podjęła ryzyko, by założyć własny biznes. Kiedy już poczuła, że jest gotowa, zaczęła szukać lokalu. W efekcie otworzyła salon kosmetyczny w centrum Tychów, który, jak możecie się domyślać, urządziła sama, bez niczyjej pomocy. Nie był duży. Jedno pomieszczenie z oknem, z małą łazienką i miejscem na poczekalnię. Wystarczająco, żeby pracować samodzielnie. Wnętrze urządziła funkcjonalnie, bez przesady. Jasne kolory, porządek, dobre światło. Od początku działała sama. Sama umawiała wizyty, obsługiwała klientów, dbała o porządek, planowała zakupy i prowadziła dokumentację. Pierwsze klientki przyszły z polecenia. Po nich były kolejne. Poznałam ją w salonie. Weszłam pierwszy raz, bo ktoś mi ją polecił. W drzwiach przywitała mnie z lekkim uśmiechem. Uśmiechała się tak, jakby naprawdę chciała, żebym się tam dobrze czuła. Była skupiona, dokładna, profesjonalna. Miała w sobie coś takiego, że człowiek od razu czuł się przy niej swobodnie. Nigdy nie byłyśmy ze sobą szczególnie blisko. Właściwie trudno nawet powiedzieć, że byłyśmy koleżankami. Ale mam takie wrażenie, że gdybym przychodziła do salonu częściej, gdybyśmy miały więcej czasu, więcej przestrzeni, mogłybyśmy się zaprzyjaźnić. Pewnie niektórzy z was przeżyli już w swoim życiu coś takiego. Spotykasz kogoś, może w pracy, może w sklepie i myślisz, mógłbym mieć taką koleżankę. Czuję, że jest moją bratnią duszą. Tylko czasem nie jest nam to dane. Brakuje chwili, by się przełamać, wyjść z inicjatywą. Biznes okazał się strzałem w dziesiątkę, a najlepszym dowodem na to był fakt, że klientki do salonu Hanny wracały chętnie. Wszystkie były zdania, że była dobra i dokładna w tym, co robi, a przy tym godna zaufania. Posiadała więc wszystko to, czego w tym zawodzie można wymagać. Była zaangażowana w swoją pracę na 100%. Zorganizowana, zdeterminowana, konkretna i ambitna. Nie szukała wrażeń. Mimo iż wielu mężczyzn zwracało na nią uwagę, nie była osobą, która wikłała się w przelotne relacje. Zawsze trzymała dystans. Z boku wyglądało to tak, że całkowicie odsunęła od siebie temat związków. Dała temu jasny wyraz pod koniec 2012 roku, kiedy to zrobiła listę noworocznych celów, na której nie było punktu znaleźć chłopaka. Wręcz przeciwnie, znalazł się punkt zawierający hasło żadnych facetów. Było za to rozwinąć firmę, zainwestować w siebie, a także poświęcić więcej czasu bratankom. Hanna doskonale wiedziała, czego w życiu chce
więc nie rozpraszała się rzeczami, które nie prowadziły do celu. Miała w końcu to, czego pragnie wiele kobiet na całym świecie – niezależność. I najwyraźniej nie zamierzała tego zaprzepaścić dla jakiejś krótkotrwałej miłostki. Planowała skupić się wyłącznie na sobie, jeździć na kursy, szkolenia, pokazy. Ale życie bywa przewrotne. Nawet to skrupulatnie zaplanowane ma tendencję do wchodzenia w zakręty. Plany, które wydają się jasne, nie raz i nie dwa potrafią zmienić swój bieg w jeden wieczór. Tak właśnie się stało w styczniu 2013 roku, zaledwie 11 dni po rozpisaniu noworocznych celów. Hanna nie miała w planach imprezy. Była zmęczona po całym tygodniu pracy, ale uległa namowom koleżanek i zgodziła się pojechać z nimi, jako kierowca, do jednego z tyskich klubów. Wszystkie wsiadły do jej firmowego auta i ruszyły w drogę. Wieczór zaczął się jak wiele innych wcześniej. Klub, głośna muzyka, tłum ludzi. Hanna usiadła przy barze, z dala od tańczących. Zamówiła koleżankom coś do picia i odsunęła się na bok. A wtedy zauważyła dwóch mężczyzn. Stali kilka kroków dalej. Byli pewni siebie, eleganccy, w garniturach. Jeden z nich, blondyn, szczególnie zwrócił jej uwagę. Co się w jego wyglądzie zatrzymało? Może podobieństwo do brata Adama, może gesty, sposób poruszania się, a może po prostu jeden, wyjątkowy detal. Turkusowy krawat, który wyróżniał się na tle ciemnego pomieszczenia. Czasem taka jedna mała rzecz wystarczy, by kogoś zapamiętać. Tamtego wieczoru, 11 stycznia, Hanna i nieznajomy nie zamienili ze sobą nawet słowa. Ich spojrzenia przecięły się tylko raz, na moment. Nic nie zapowiadało, że ta krótka wymiana spojrzeń będzie miała swoją kontynuację w przyszłości i że nie będzie wróżyła niczego dobrego. Gdyby życie potoczyło się inaczej, prawdopodobnie nigdy więcej by się nie spotkali. Tyski klub był przecież miejscem, przez które przewijały się setki ludzi, a Hanna nie była osobą, która łatwo wpuszczała innych do swojego świata. Jednak 2 dni później wydarzyło się coś, czego się nie spodziewała. Tajemniczy mężczyzna, ten sam, którego dostrzegła w klubie, pojawił się w jej salonie kosmetycznym. Stał w drzwiach z bukietem kwiatów i tym samym pewnym siebie spojrzeniem. Jakby wszystko miał zaplanowane, jakby dokładnie wiedział, gdzie ją znaleźć. I rzeczywiście, nie było to specjalnie trudne. Hanna tamtego wieczoru przyjechała na imprezę firmowym samochodem. Na drzwiach pojazdu widniały dane kontaktowe salonu, numer telefonu, adres, nawet logo z jej nazwiskiem. To wystarczyło, by ją namierzyć. Czy było w tym coś romantycznego? Być może. Najwyraźniej wpadła mu w oko od razu. Z pewnością śledził ją wzrokiem przez większą część wieczoru. Mimo wszystko nie zrobił jednak żadnego kroku. Nie podszedł, nie zagadał, nie zaprosił do tańca. Z jakiegoś powodu uznał, że to nie ten czas. Nie chce być jednym z tych, którzy rzucają teksty przy barze. Wolał zaskoczyć, zrobić to po swojemu. Było w tym coś z teatralności. Z pewnością chciał zrobić wrażenie, wejść z hukiem. Pokazać jako ktoś intrygujący, nieco tajemniczy. Ktoś, kto pojawia się znikąd i zostawia ślad. Tylko że taki styl, choć dla niektórych może wydawać się romantyczny, bywa też sygnałem, czerwoną flagą, znakiem, że coś może być na rzeczy. Ich relacja rozwinęła się zaskakująco szybko. Choć Hania jeszcze do niedawna mówiła wszem wobec, że nie szuka partnera, skupia się wyłącznie na firmie i samorozwoju. Blondyn, który z bukietem kwiatów pojawił się u progu jej salonu, zdawał się zmienić sposób jej myślenia. Odwrócił priorytety. Michał, bo tak miał na imię nieznajomy, od pierwszej chwili bardzo jej zaimponował
i niemal od razu zburzył mur, jaki wokół siebie wybudowała. Miał 30 lat i dużo już w swoim życiu osiągnął. Studiował na Politechnice Śląskiej, a po ukończeniu nauki zatrudnił się w jednej ze znanych firm energetycznych. Piął się po szczeblach kariery szybko. Został kierownikiem jednego z oddziałów firmy, przez co nie mógł narzekać na brak pieniędzy. Był więc nie tylko przystojny, szarmancki, elegancki, ale i dobrze sytuowany. Jeździł drogimi samochodami, miał ładne mieszkanie. W oczach Hani wydawał się być idealnym kandydatem na męża. Była głęboko religijna, marzyła o ślubie i dzieciach. Powiem więcej, o całej gromadce, bo aż 3. Siłą rzeczy zaczęli więc spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Hania regularnie otrzymywała od Michała drogie prezenty, piękne perfumy, idealnie trafiającą w jej gust biżuterię i kwiaty, dużo kwiatów i jeszcze więcej zaproszeń na wystawne kolacje. Przelotne spotkania, krótkie odwiedziny w salonie, wyskoki na kawę czy spacer dość szybko zamieniły się w weekendowe wyjazdy, codzienne rozmowy i wiadomości. Jego obecność, niemal non-stop, stawała się dla niej czymś coraz bardziej oczywistym. Dlatego po pół roku od ich pierwszego spotkania zamieszkali razem. To właśnie wtedy na ich relacji zaczęły pojawiać się pierwsze rysy, a czerwone flagi zdawały się być coraz bardziej widoczne, bo Michał, czego wcześniej Hania nie widziała, okazał się być o nią wręcz chorobliwie zazdrosny. O klientów, kolegów, partnerów koleżanek. Rodzice kobiety natychmiast to dostrzegli. Właściwie to taki mruk był z niego. Zawsze jakoś tak dziwnie wpatrywał się tylko w Hanię, jakby wokół nie było żadnych innych osób, twierdził ojciec, opisując ich pierwsze spotkania. Ta koncentracja, choć na pierwszy rzut oka rzeczywiście mogła wyglądać jak naturalna bliskość, nie była normalna, bo obok szalonej zazdrości wkrótce pojawiła się również kontrola. Jego miłość była nachalna, mówiła matka. Stale nią manipulował, była pod jego kontrolą, pod jego nadzorem. Mówiłam o tym jego rodzicom, ale oni to bagatelizowali. On ją kocha, dlatego jest zazdrosny, ale to przejdzie, mówili. Jak wezmą ślub, urodzi im się dziecko. Ale ten stan wcale nie mijał, bo za zachowaniem Michała stał złowieszczy plan. Systematyczne budowanie zależności, a w efekcie całkowita izolacja od otoczenia. Michał nie odcinał Hani jednak od ludzi wprost. Po prostu dawał do zrozumienia, że świat poza nim i nią nie ma większego znaczenia, że inni jej nie rozumieją. To on rozumie ją najlepiej. Nikt nam nie jest potrzebny, powtarzał, wspominała mama. Manipulował równie subtelnie, przez uwagę, komplementy, sugestie, co jest dla niej dobre, a co nie. Ale z czasem zaczął się rozkręcać. Ona z oczywistych względów, zaślepiona miłością, czy też zauroczeniem, bo trudno to stwierdzić, początkowo tego wszystkiego nie zauważała. Ignorowała rady bliskich, twierdząc, że przesadzają. Mało tego, zazdrość wzięła za dobrą monetę, twierdząc, że po prostu tak wyraża swoją miłość. I istotnie, niczego poza nim nie potrzebuje. Przekładała więc spotkania, odwoływała babskie wieczory. Do czasu. Wszystko ma bowiem swój początek i ma swój koniec. Z dnia na dzień, tygodnia na tydzień, Michał coraz wyraźniej rysował granice, których Hania nie powinna przekraczać, a ona zaczęła w końcu widzieć w tym poważny problem. Zdała sobie sprawę, że już nigdzie nie może wyjść sama. Do kina, na drinka, do klubu z koleżankami, bo w domu czekała ją awantura, a przede wszystkim poczucie winy, którym Michał stale manipulował. Jego zaborczość też rosła w siłę.
Doszło do tego, że nie był już zazdrosny tylko o kolegów czy klientów. Wściekał się również wtedy, gdy jakiś mężczyzna powiedział jej na ulicy cześć. Ba, na rodzinnych spotkaniach nie mogła nawet zatańczyć z własnym bratem czy ojcem, bo Michał od razu podnosił alarm i był gotowy do bitki. Największym ciosem dla Hani był jednak fakt, że Michał zaczął mieszać się w jej życie zawodowe. Robił wszystko, by ograniczyć jej ruchy. Zniechęcał do wyjazdów na szkolenia, kursy i pokazy, przez co nie mogła się rozwijać. Nie ukrywał, że boi się zdrady. Każda podróż służbowa, każde spotkanie zawodowe stawało się więc punktem zapalnym. Jej praca w ogóle stanowiła dla niego ogromny problem. Pojawiał się w salonie bez zapowiedzi, bo obawiał się, że pomiędzy klientkami przyjmie na wizytę mężczyznę, a na to nie mógł jej pozwolić. Każda osoba, z którą miała kontakt, była dla niego potencjalnym zagrożeniem, a każdy przedstawiciel płci przeciwnej potencjalnym rywalem. Ile ty tam zarabiasz? Pytał drwiąco, sugerując, że przecież nie musi pracować, bo on ma pieniądze i lepiej by dla wszystkich było, gdyby została w domu. Urodziła dziecko i zajęła się domowymi sprawami, a nie harowała za marne grosze. Michał w ogóle taki był. Pieniądze stanowiły dla niego ogromną, chyba najważniejszą wartość w życiu. Ludzi oceniał przez pryzmat portfela i gardził tymi, którzy zarabiali od niego mniej. Człowiek bez pieniędzy jest niczym, zwykł mawiać. Jesteś niczym, mówił Hani. Tylko seks, zazdrość i pieniądze. Podsumowała jego charakter w trakcie jednego z wywiadów jej mama. Był wręcz obsesyjny. W kółko te same rzeczy, jakby nic innego nie istniało, jakby nie umiał mówić o czymkolwiek innym. Często się o to kłócili. Hania z oczywistych względów nie chciała rzucać swojej największej pasji i stracić niezależności, na którą tyle czasu pracowała. A to doprowadzało go do szału, bo przecież to właśnie z tą niezależnością przede wszystkim walczył. Ale nie tylko narcystyczna kontrola, izolacja i nakłanianie ukochanej do zamknięcia salonu były w tym związku problemem nie do pokonania. Bo jak się okazało, Michał skrywał jeszcze jeden, bardzo mroczny sekret. Nie stronił od kieliszka i Hania dość szybko się o tym przekonała. Bywały dni, że zaraz po pracy siadał przy stole i pił przez całą noc. Awanturował się, niszczył przedmioty, w tym jej laptopa i telefon. Nie mogła się przez to wyspać, w efekcie cały czas chodziła zmęczona i rozkojarzona. Potem było gorzej, bo zaczął podnosić rękę. Bliscy dostrzegli ślady na jej ciele, choć ona usilnie starała się je ukryć. Tłumaczyła je zmęczeniem, dużą liczbą klientów i nadgodzinami, ale nikt jej nie wierzył. Zwłaszcza gdy ślady zaczęły pojawiać się nie tylko na twarzy, ale też na rękach i szyi. Widzieliśmy siniaki, mówiła jej koleżanka w wywiadzie dla Uwagi TVN. Ile razy do niej przychodziłam, Hania płakała. Ona nie umiała z siebie głosu wydusić. Całe otoczenie doskonale wiedziało, jaki jest Michał i bardzo jej współczuło. Choć Hania nie chciała przyznać wprost, że jej ukochany ma problem z uzależnieniem, jej milczenie znaczyło więcej niż słowa. Zostaw go, jesteś warta znacznie więcej, powtarzali, ale ona była głucha na argumenty. Najwyraźniej, jak wiele kobiet tkwiących w toksycznych relacjach, również ona wciąż wierzyła, że go zmieni, że miłością i wsparciem go wyleczy, że on tak naprawdę głęboko pod skórą taki nie jest. To tylko skorupa. Ale był nawet jeszcze gorszy. Nocne libacje i głośne awantury nie uszły uwadze ich sąsiadów, którzy coraz częściej zaczęli wzywać do ich mieszkania policję. Hania musiała się tłumaczyć, świecić przed mieszkańcami oczami, a Michał zapewne przepraszał, płakał, obiecywał poprawę,
ale zaraz znowu robił swoje i tak w kółko. Hania gasła. Z każdym dniem była coraz bardziej zmęczona, nieobecna, obojętna, smutna i przestraszona, bo zaczęła się ukochanego bać. Wtedy jak grom z jasnego nieba spadła na nią i jej rodzinę kolejna, wstrząsająca informacja. Okazało się, że Michał od początku nie był z nią szczery. Nie tylko ukrywał uzależnienie i paskudną naturę, ale coś znacznie gorszego. Coś, co fundamentalnie podważało zaufanie. Bo pod pozorami wolnego, niezależnego mężczyzny kryła się niewygodna prawda. Formalnie Michał wciąż był żonaty i miał córkę. Hanna długo nie mogła się z tym pogodzić, ale wciąż go kochała. Ufała, że rozwód to tylko formalność, a Michał naprawdę ją kocha. Ale mijały dni. Były kolejne awantury, a po nich kolejne przeprosiny, które nic nie znaczyły. Michał żądał, by spowiadała mu się z każdego wyjścia z domu. Musiał wiedzieć, gdzie jest, z kim i o czym rozmawia. Hania była tym coraz bardziej zmęczona. Płaczliwa, podupadała na zdrowiu. Jej stan psychiczny pogorszył się na tyle, że postanowiła o siebie zawalczyć i wkrótce zapisała się na psychoterapię. A ta, o dziwo, otworzyła jej oczy. W grudniu 2014 roku Hania podjęła chyba jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu. Przekonała samą siebie, że tkwi w toksycznej relacji, w której nie ma nic romantycznego, w której nie ma miłości, a jedynie żądza posiadania i zawładnięcia. Nie ma czułości i troski, a zazdrość i kontrola. Nie ma szacunku, przyjaźni, a postawione na początku granice są ciągle przekraczane. W efekcie postanowiła to zakończyć. Mimo iż zapewne wciąż żywiła do Michała jeszcze jakieś uczucia, miała tego wszystkiego serdecznie dość. Zrozumiała, że go nie zmieni, że go nie naprawi, nie uleczy, bo on sam musiałby tego chcieć. Z wiadomych względów obawiała się powiedzieć mu o tym prosto w oczy. Bała się jego reakcji, bo wiedziała, że ta nie będzie ugodowa. Wręcz przeciwnie. Dlatego pewnego dnia, gdy ukochany znowu zasnął nad kieliszkiem, spakowała wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Do pudełek, czarnych worków i walizek i po cichutku uciekła do rodziców. Wróciła do dawnego mieszkania na piętrze i wszechobecnego turkusu, który przypominał o lepszych czasach. Michał, jak można by się po nim spodziewać, gdy zorientował się, że Hania go zostawiła, wpadł w prawdziwy szał. Nie mógł pojąć, jak mogła zrobić mu coś takiego. Zaczął do niej wydzwaniać, słać setki SMS-ów, a gdy nie odpisywała i odrzucała wszystkie połączenia, pojechał pod jej dom. A potem znowu i tak przez długie tygodnie. Do niego nie docierało, że ona nie wróci. Przyjeżdżał, zaglądał w okna. Mówiła mama Hani. Michał istotnie nie mógł się z jej decyzją pogodzić. Sądził, że odejście to tylko pokazówka i jakaś gra, głupi żart. Nie mógł uwierzyć, że się myli, że tym razem to już na poważnie, że zmarnował swoją ostatnią szansę i już mu się nie uda jej więcej zmanipulować i oszukać. Z tego powodu nie dawał za wygraną. Bombardował ją telefonami, SMS-ami, w których najpierw wyznawał miłość, a potem grzmiał od nienawiści. Ty wiesz, co ci zrobię. Zniszczę cię, mówił. Innym razem twierdził, że Hania jest mu winna jakieś pieniądze i ma je natychmiast oddać. Świadkiem jednej z eskalacji była koleżanka Hani. Opowiedziała reporterom o jednym z wieczorów, kiedy siedziały razem, a jej telefon nie przestawał dzwonić. Była przy mnie. Odbierała od niego 10 SMS-ów naraz, w ciągu bardzo krótkiej chwili. Najpierw: kocham cię, wróć do mnie, Hania tylko moja. A zaraz potem:
zupełnie odwrotnie. Zniszczę cię, pożałujesz. To się cały czas przeplatało. W SMS-ach to tak było perfidnie zrobione. Ty wiesz, co ja ci zrobię i kropki. Wspominała jej mama. Michał bez przerwy nachodził ją w pracy. Wystawał pod oknem jej domu. Chciał rozmawiać, przekonać, by do niego wróciła. A gdy ona, zamiast mięknąć, systematycznie wymykała mu się spod kontroli, posunął się dalej. Kobieta zaczęła podejrzewać, że założył jej w salonie podsłuch. Zauważyła, że o czym by nie rozmawiała z klientkami czy bliskimi, on zawsze wyciągał to chwilę później, w SMS-ach i mailach. Mamo, nic nie mów, nie komentuj, napisała któregoś dnia na karteczce, gdy matka odwiedziła ją w salonie. Michał wynajął firmę, która ściąga mój głos i jeździ za mną. Miałam dzisiaj SMS-y od niego i znowuż powiedział słowo w słowo, co mówię. Ten papierek wciąż istnieje. Matka Hanny trzyma go do dziś. Dziewczyna wiedziała, co się dzieje, bo wstrząśnięta dokładnością, z jaką powtarzał jej słowa, wynajęła detektywa. To on powiedział jej, że Michał zainstalował sobie w samochodzie zdalny podsłuch, dzięki któremu słyszy, co dzieje się w jej salonie. Ale on z tego kpił. Śmiał się, że nie dość, że zatrudnia detektywa, to jeszcze akurat tego, którego zna. Pozycja zawodowa, jaką miał i duże pieniądze z nią związane, sprawiły, że czuł się wszechwładny, mówiła jej mama Halina. Po jesieni przyszła zima, a wraz z zimą Boże Narodzenie. Rodzina Hani miała nadzieję, że chociaż w święta Michał da im spokój, chwilę wytchnienia. Ale przyszedł. W Wigilię zachowywał się w miarę normalnie. Obiecał nawet niedoszłemu teściowi, że zacznie się leczyć. Ale już następnego dnia pokazał, na co go stać. Był pod wpływem. Hania nie chciała go wpuścić, a on w odwecie i w przypływie wściekłości wjechał sąsiadom w ogrodzenie. Rodzina wezwała policję. Mężczyznę zabrano na izbę wytrzeźwień. 11 stycznia, jak w każdą rocznicę ich pierwszego spotkania, przyniósł kwiaty, a potem znowu przychodził do salonu. Przeszkadzał jej w pracy, krzyczał, prosił, błagał. Hanię bardzo to denerwowało. Już dawno straciła co do niego resztki litości. Nie żywiła już do niego żadnych uczuć. Doszła do punktu, w którym chciałaby po prostu zniknął. By nie przychodził, nie pisał, nie dzwonił. Zajął się swoim życiem, by mogła zapomnieć, że kiedykolwiek go spotkała i zacząć wszystko od nowa. Zdała sobie sprawę, że sama sobie nie poradzi. Dlatego 13 stycznia, po tym jak przez ostatnie dni znowu nachodził ją w salonie, postanowiła pójść na policję. Mundurowi przyjęli ją chłodno, tak jakby takie zgłoszenia nie robiły na nich wrażenia, nie były dla nich istotne. Dali jej wizytówkę, by zadzwoniła, gdyby znowu się pojawił, a ona skorzystała z niej już 3 dni później. Według relacji jej matki, postawiła wtedy sprawę jasno. Czuje się zagrożona. Dodała, że ma podejrzenia, że jest podsłuchiwana, że Michał wie o rzeczach, o których nie powinien wiedzieć, że wie, gdzie jest, co mówi, z kim się spotyka. Mimo że powiedziała to głośno, nie została objęta żadną ochroną. Nikt nie podjął realnych działań. Jej zgłoszenie pozostało jedną z wielu informacji zapisanych w dokumentacji. W międzyczasie dwukrotnie wezwała do salonu mundurowych. Michał przychodził, przeszkadzał jej w pracy, szalał na oczach klientek, nie pozwalał wykonywać usług. Przyjeżdżali, notowali, zabierali na izbę wytrzeźwień, ale to nic nie dawało, bo on za każdym razem wracał. 30 stycznia, jako że uciążliwy były wciąż nie dawał za wygraną, pojawiła się na komisariacie ponownie, ale już nie sama, a w towarzystwie brata Adama, by dodał jej sił.
Powiedziała, że Michał za nią chodzi, ciągle ją obserwuje, bombarduje wiadomościami. Powoli traciła już do policji zaufanie, bo póki co nie zrobiła nic, by jej pomóc. I niestety, znowu czekał ją zawód. Powiedzieli, że nie mogą zakazać ludziom chodzić, obserwować i pisać. Kolejny raz została zignorowana. Tym razem po raz ostatni, bo kolejnego razu już nie było. Mamo, już tam nie pójdę. Nie ma po co. Może jak mi coś zrobi, to wreszcie się ktoś tym zainteresuje. I w tych słowach było wszystko. Zmęczenie, bezsilność, rozpacz i najgorsze, przeczucie. Wypowiadając te słowa, Hania z pewnością nie zdawała sobie sprawy z tego, jak bardzo będą prorocze. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło regulacji pieniężnych z byłym partnerem i miało charakter raczej porady prawnej. Drugi raz dziewczyna powiedziała tylko, że jej narzeczony był zatrzymywany przez policję. Policja przychodziła do miejsca jej pracy i domu rodzinnego, jako że były partner dobijał się do drzwi, ale nie złożono żadnego innego zawiadomienia poza awanturą, mówiła policja. Funkcjonariusze w oficjalnych wyjaśnieniach do dziś twardo utrzymują, że Hanna zapytana wówczas o to, czy czuje się zagrożona, odpowiedziała nie. Raz pisze, że kocha, raz, że nie kocha. Po prostu nie chce, żeby dzwonił, mówiła. Dlatego nie podjęli żadnych kroków. Tymczasem 7 lutego Michał ponownie pokazał, na co go stać. Hania jak zwykle była wtedy w swoim salonie i robiła paznokcie klientce. Michał pojawił się u progu. Krzyczał, rzucał obelgami. Wyproszony, wychodził, ale za chwilę wracał. Aż 4 razy w ciągu godziny. Hani puściły nerwy. Chciała dokończyć klientkę, zapewnić jej miłą atmosferę, a on to uniemożliwiał. Mimo iż obiecała sobie, że więcej na policję nie zadzwoni, wzięła telefon od pani korzystającej właśnie z usług i wezwała służby. Nikt się jednak nie pojawił. Jak mówili później, przyjechali, ale nikogo nie zastali. Nie było jednak dalszego sprawdzania. Nie było wizyty następnego dnia. Nie było kontaktu z Hanią, by zapytać, czy jest bezpieczna. Potwierdzamy, że takie zgłoszenie mieliśmy dwukrotnie. Za pierwszym razem po przybyciu na miejsce policjanci nie zastali nikogo, również osoby zgłaszającej. Przy drugiej interwencji funkcjonariusze zastali na miejscu Hanię, jej koleżankę oraz byłego partnera. Po rozmowie z policjantami każdy pojechał w swoją stronę. Również wtedy ta pani nie chciała zgłaszać żadnego zawiadomienia, a to jest kluczowe, by można było podjąć dalsze działania, tłumaczyły później służby. Przy tego typu przestępstwach policjant może wszcząć dochodzenie tylko na wniosek osoby pokrzywdzonej. Osoba pokrzywdzona musi chcieć, by sprawca był ścigany. Ze strony pani Hani takiego wniosku nie było, mówiła rzecznik Komendy Miejskiej. Od tego incydentu minęło kilka dni. Nadeszły walentynki. Bałam się tego dnia. Miałam być z nią tego dnia od rana do nocy. Przecież on celebrował daty. Każdego 11 dnia miesiąca, na pamiątkę dnia, w którym się poznali, przynosił zawsze kwiaty. Relacjonowała mama Hani Halina w wywiadzie dla Dziennika Zachodniego. 14 lutego 2015 roku. Z pewnością obawy co do walentynek miała również Hania. Zdawała sobie przecież sprawę, że Michał świętował każdą okoliczność. Przyniósł prezent na jej urodziny 4 lutego, potem z okazji rocznicy ich pierwszego spotkania w klubie. Spodziewała się, że i w walentynki nie odpuści. Nie myliła się. Zjawił się w salonie rankiem. W rękach trzymał ogromny bukiet czerwonych róż i wisiorek z sercem od Swarowskiego.
Zostawił go i odjechał. Choć z pewnością naszyjnik był bardzo ładny, Hania niespecjalnie się z tego prezentu ucieszyła. Czasy, kiedy przyjmowała od niego podarunki, już dawno minęły, bo to wiązało się z dużym ryzykiem. Mógł pomyśleć sobie przecież, że chce do niego wrócić, a ona wracać nie chciała. Dlatego postanowiła mu go oddać. Ale nie teraz, później. Teraz nie miała czasu. Miała już plany. Wieczorem wybierała się na babski wieczór z koleżankami, a że jak każda kobieta po rozstaniu, a często i bez niego, chciała wyglądać ładnie, na 13 umówiła się do fryzjera. Choć ta mała przyjemność miała poprawić jej nie tylko wygląd, ale i nastrój, wyszło inaczej. Jej telefon non-stop wibrował, a ona nie mogła odgonić od siebie myśli o Michale i o tym, że musi się z nimi jeszcze dziś spotkać. Po spotkaniu z koleżankami Hania udała się pod ich dawny blok, a że go tam nie zastała, weszła na górę, do mieszkania. 15 lutego 2015 roku. Mieszkanie przy ulicy Orzeszkowej, Tychy, 10 rano. Tego dnia rodzice Michała postanowili go odwiedzić. Być może dzwonili, a on nie odbierał, więc zaczęli się martwić. Może mieli złe przeczucia, a może byli wcześniej umówieni. Niemniej przyszli do jego mieszkania tego ranka, a tam zastał ich straszny widok. W korytarzu zobaczyli wiszący pasek. Sekundę później Michała. Przerażeni weszli do sypialni, a wtedy doznali kolejnego szoku. Na łóżku, ubrana w zimową kurtkę, leżała Hania. W rękach miała ich wspólne zdjęcie. Byli na nim piękni, uśmiechnięci i zakochani. Na miejsce od razu zjechała się policja. Niestety, ani 33-letniemu chłopakowi, ani 27-letniej dziewczynie nie dało się już pomóc. Ustalono, że ona zginęła od noża. On zrobił to sobie sam. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że Michał nie od razu padł ofiarą wyrzutów sumienia. Wcześniej opuścił mieszkanie i kilka godzin spędził w kasynie, gdzie grał i zapijał szok. Być może również smutek. Po tragedii policja postanowiła wreszcie sprawdzić jego przeszłość. Okazało się, że nie była czysta. W 2012 roku skazano go za jazdę pod wpływem i sprzeczkę z policjantami. Poza tym, co chyba istotniejsze, miał niebieską kartę. Był zazdrosny, pił, podnosił rękę. Życie jego żony przypominało to, którego doświadczyła Hania. Nie dawał jej spokoju nawet wtedy, gdy był już w nowym związku. Policja miała do tych informacji dostęp. Dało się to wszystko sprawdzić wcześniej. Dało się zareagować, ale nikt nie połączył kropek. A może nikt nie chciał ich połączyć. Zaraz po tragedii komenda wojewódzka rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie niedopełnienia obowiązków przez policjantów. Ustalono, że nie doszło do żadnych zaniedbań. Pogrzeb 27-letniej Hani miał miejsce 21 lutego w kościele świętej Jadwigi w Tychach. Uroczystość była bardzo wzruszająca. 4 mężczyzn niosło skromną, udekorowaną białymi kwiatami trumnę. Umiała zjednywać sobie ludzi. Z wielką miłością odnosiła się do każdego człowieka. Dzieliła się talentem, wiedzą, radością życia. Mówił proboszcz, który znał Hanię od dziecka. Chrzcił ją, prowadził do komunii, bierzmowania. Dziewczyna była stale obecna w jego życiu ze względu na pobożność i aktywny udział w życiu parafii. W czasie uroczystej mszy odczytano list napisany przez mamę Hani. Tworzyła piękno i żyła radością z tego, co tworzy. Kochała swój zawód. Była ambitna, pracowita. Kochana córeczko, nie miałaś szczęścia w miłości.
Dziękuję, że byłaś z nami i zawsze będziesz. Dzisiejsza historia nie jest historią wyłącznie o Hani, bo to nie jest historia jednego związku. Takich relacji, niestety, na całym świecie wciąż są tysiące. Ta historia opowiada również o tym, co się dzieje, kiedy ktoś z pozoru silny zostaje złamany. O tym, że proces zawłaszczania nie zawsze jest oczywisty i nie zawsze widać go od razu, na pierwszy rzut oka, bo to często zaczyna się niewinnie, od szeptu, sugestii, wreszcie kontroli, która z czasem staje się codziennością. Hania nie była naiwna, nie była słaba, nie była nieostrożna. Zrobiła wszystko, co mogła. Szukała pomocy, mówiła, reagowała, ale to nie wystarczyło, bo system nie działał, bo otoczenie nie zareagowało dość stanowczo, bo wciąż zbyt często w takich historiach pytamy, dlaczego ona nie odeszła, zamiast zapytać, dlaczego on jej to zrobił. Ta opowieść ma zakończenie, którego nie powinno być, ale jeszcze bardziej powinna mieć ciąg dalszy. W nas, w tym jak patrzymy, jak słuchamy, jak reagujemy, bo każda Hania ma obok siebie kogoś, kto może zobaczyć, że coś jest nie tak. Każdy Michał ma gdzieś swój początek, który rozkwita, bo zbyt często zyskuje milczące przyzwolenie. Jeśli coś w tej historii poruszyło cię choć na chwilę, nie odwracaj wzroku. Zwróć uwagę, zadzwoń, nie czekaj, aż coś się wydarzy. Niech historia Hani nie będzie tylko tragedią. Niech będzie przestrogą i początkiem zmiany. Jeśli ktoś z Was posiada informacje dotyczące innych spraw, znał ofiarę, jej otoczenie, rodzinę, bardzo proszę o kontakt. Możecie napisać do mnie na adres historienafaktachpodcast@gmail.com. Każdy głos może wnieść coś ważnego.